Od wina dzisiaj zaczynam. I na winie będę kończył. Czarna porzeczka. Nie każdy ten smak lubi. Rzekłbym nawet, że część go uwielbia, a część go nie cierpi. A tych, co mają obojętny stosunek, jest raczej niewielu. Ja czarną porzeczkę uwielbiam. W moim rodzinnym domu, kiedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, krzaków czarnej porzeczki było mnóstwo. I z czarnej porzeczki były wiele, różne przetwory domowe robione. Oczywiście jakieś dżemiki, powidła. Bardzo dużo się czarnej porzeczki jadło prosto z krzaka. No i zdarzało się tak samo wino, jak i nalewka z czarnej porzeczki. Wino, co prawda, najczęściej było mieszaniną porzeczki czarnej i czerwonej, bo smak jest wtedy ciekawszy według mnie, ale z samej czarnej porzeczki jest też bardzo, bardzo ciekawe i bardzo smakowite wino. I takiego dzisiaj właśnie użyję. No, przede wszystkim wino. Wino to z winogron, prawda? A tutaj powinno się zaznaczyć wino owocowe. Bo to przecież nie winogrona i prawa do tej szlachetnej nazwy nie ma. Z czym ja się do końca nie godzę, bo w moim domu rodzinnym wykonywane były wina wiśniowe, jabłkowe, porzeczkowe, malinowe. Agrestowe raz pamiętam było też robione i było naprawdę świetne. I zmieszanek owoców różnych. I zawsze to były wina. I nikt się nie przejmował tym, że one nie są z winogron i prawa do tej nazwy nie mają. To, co mam tutaj, nie chcę tutaj nazwą ani marką rzucać, w każdym razie jest to polski producent. Powstało coś takiego właśnie, co jest z winem z porzeczki. Jest to słodkie. Słodkie może za dużo, ale na pewno nie półsłodkie. Nie, jest słodkie. Jest słodkie. Ja uwielbiam, z dawnych czasów jeszcze to pamiętam, taki dodatek do pieczystego, jak się żurawinę czasami dodaje, właśnie ze względu na tą kwaskową słodkość. Tak samo do tego się świetnie nadawała podobna konfitura z czarnej porzeczki. Oczywiście w tamtych czasach nikt się takimi subtelnościami nie zajmował i raczej się tego typu rzeczy na chlebie z masełkiem jadało, ale to połączenie smaków do dzisiaj jest wykorzystywane i jest bardzo fajne. I ja to dzisiaj mam zamiar zrobić. Rozgadałem się trochę, więc skracam. Chcę ten smak i tą lekką słodycz dodać do mięska, które dzisiaj wykonam. Sprawdziłem wcześniej, sprawdziłem teraz. Nadal jestem tego zdania, że powinno to dobrze wpłynąć. Tutaj mam zapeklowaną karkówkę, 2 kawałki. Opowiem teraz o niej. Przyprawy: 35 g soli zwykłej, 2 łyżeczki pieprzu, po 1 łyżeczce mielonego jałowca, tymianku i rozmarynu, pół łyżeczki mielonego angielskiego ziela oraz 4 małe laurowe listki. Karkówka, 2 kawałki, razem 2,2 kg. Przyprawy mieszam i nacieram mięso. Wkładam do dopasowanego pojemnika i umieszczam w lodówce na 4 dni. W połowie czasu obracam. Tak to się stało, że mam ją teraz w takiej postaci, jak jest. Za mną stoi garnek rzymski. Już jakiś czas temu na filmie nie używałem, ale jakbyście przeszukali kanał, to by się okazało, że pierwsze filmy z garnkiem rzymskim powstawały dawno temu. Ciągle mam 2 garnki rzymskie, 2 różnych rozmiarów. Ten najczęściej używam do mięsiwa, drugi częściej do pieczywa. Jest namoczony, czyli jest woda
W dolnym jest woda też w pokrywie, chociaż pokrywa się rzadko zalewa. Ale ja tym razem nie będę niczym tego mięska podlewał. Położę to na dnie tego garnka rzymskiego. Oczywiście wcześniej wylewając wodę. Pewnie jakieś krople soku tu będą. Obiorę też jedną cebulkę i ją na dno wyłożę. Na tę cebulkę położę tą karkówkę. Wkładam do piekarnika i będę na termoobiegu piekł. Do czasu, aż się zbliżę w środku do temperatury dla pieczystego, dla pieczonego mięska odpowiedniej. Można tu się zatrzymywać na różnych etapach od 67 do 80 stopni. W zależności od tego, co się chce w środku uzyskać. W każdym bądź razie to bardziej soczyste mięsko będzie na tych niższych temperaturach, bardziej typowe pieczone na tych wyższych. Jak się będę zbliżał do określonych temperatur, termometr mi to pokaże, który mam przygotowany, odkryję garnek i podpiekę to z zewnątrz. I od tego momentu, kiedy zacznę to podpiekać, zacznę niewielkimi ilościami kilka razy tym winkiem to mięsko podlewać, żeby wpadało na górę mięska, na tą właśnie najbardziej rozgrzaną, przypieczoną od gorącego powietrza i żeby spływało pod spód. Będą to niewielkie ilości, za każdym razem tam 2 czy 3 łyżki, powtórzę to ze 3-4 razy. W ciągu tych 15 minut mam nadzieję, kiedy będę tą pieczeń ładnie z wierzchu podpiekał. No i wtedy chciałbym, żeby na końcowym etapie, na pewno to nie przekroczyło 85 stopni. Myślę, że trochę niżej to zatrzymam. W każdym razie ma być to porządne, pieczone mięsko wieprzowe, pieczona karkówka, którą będę mógł pociąć na porcję i podać na biesiadny stół. A jakby coś zostało, to i można z tego potem jakąś wędlinę kanapkową robić. Czy coś jeszcze? Wszystko powiedziałem. Jeżeli coś trzeba, to dopowiem w narracji. A teraz ostatni łyk tego pysznego winka z porzeczek i zaczynam robotę. Wbijam w mięso termometr. Ustawiam temperaturę alarmu. Wstawiam do zimnego piekarnika i ustawiam termoobieg 180 stopni. Obecnie mięso jest zimne. Tyle ma po godzinie. Po kolejnych 30 minutach i po następnych 15. Przygotowuję około 100 ml wina. Po 2 godzinach pieczenia mam temperaturę minimalną. Odkrywam garnek. Wyjmuję sondę termometru. Ostrożnie pędzelkiem silikonowym zwilżam wielokrotnie powierzchnię karkówki. Operację tę powtarzam szereg razy co kilka minut. Wybieram trochę mięsnych soków spod pieczeni. Zrobię z tego sos.
Po około 15 minutach pieczenia kończy mi się wino. Zostawiam na kilka minut i kończę. Podsmażam na patelni warzywa. Koniec pieczenia. Zostawiam na kilka minut, niech mięso odpocznie. Mam gotowe. Soczyste ponad moje spodziewanie. Specjalnie trzymałem do temperatury takiej, którą będę mógł uznać za bezpieczną, a dalej co wyjdzie to wynikowo. Chodziło mi tylko o to, żeby nie pójść za wysoko i na pewno nie poszedłem za wysoko, bo jest soków naprawdę wiele, a to by to mocniej wysuszyło ten kawałek karkówki. Co było w międzyczasie? Po odkryciu co kilka minut, tak mniej więcej co 5 minut smarowałem delikatnie to mięsko z zewnątrz właśnie winkiem porzeczkowym. Słodkim i mocno w smaku i w aromacie porzeczkowym z czarnej porzeczki. I co ważne, trzeba uważać, żeby tym zimnym nie kapnąć na garnek rzymski. Niby kropelka, ale różnica temperatur dla ceramiki nie jest niczym dobrym, więc uważnie, tym pędzelkiem na mięsko. Jak po mięsku ścieknie już na dół, to nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby po ściankach nie chlapać, bo to mogłoby, mimo małych kropel, doprowadzić do jakiegoś niechcianego wypadku. Czas spróbować. Mięciutka, pachnąca i pytanie, czy porzeczkowa. A jak to smakuje. Jest. I w takim właśnie idealnym, bardzo subtelnym wydaniu. Ślad. Odrobina słodkości, która się trochę skarbelizowała. I ten smak porzeczki, ale to nie jest porzeczka. To jest tylko podkreślenie smaku mięsa. Bardzo subtelnie, bardzo delikatnie. Ekstra. Pycha. Smażona na patelni warzywka. Odebrałem trochę sosiku, zagęściłem, będzie do polania na mięsko. Obiadek, czy jakaś inna biesiada gotowa. I nic więcej do tego nie trzeba. Jestem tak głodny i tak mi ślinka cieknie, że dalej tego kontynuował nie będę. Jak się podobało, to zapraszam na kolejne odcinki. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, subskrypcję, udostępnianie i komentarze. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takich pomysłach i takim podkreślaniu smaku pieczonego mięsiwa. Czy Wam się podoba, czy nie? Na razie, trzymajcie się. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu.
szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.